Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj przepis na nietypowe ciasto, bo o takim pięknym zielonym kolorze. Ciasto nazywa się mech w lesie albo leśny mech i przywędrowało do nas lub przyjechało z Turcji. Ciasto, które przygotowuje się na bazie szpinaku i nie martwcie się, bo tego szpinaku nie czuć w jego smaku, a nadaje on ciastu takiej pięknej, zielonej, intensywnej barwy. Można przygotować je na kilka sposobów. W wersji zdrowszej, w której ja proponuję je zrobić, wykorzystuje się mąkę orkiszową i krem jogurtowy z jogurtu greckiego, a możecie też przygotować je według oryginalnych składników, czyli wykorzystać mąkę krupczatkę, można ją ewentualnie wymieszać pół na pół z mąką tortową i zamiast tego kremu jogurtowego, który jest trochę mniej tłusty i kaloryczny, przygotować krem z bitej śmietany, który usztywnia się za pomocą jakiejś smakowej, najlepiej agrestowej, a może być też cytrynowa, galaretki. Dajcie mi znać, czy ciasto Wam smakowało, jeśli zdecydowaliście się przygotować, czy podoba Wam się w ogóle takie ciasto w pięknej, moim zdaniem, zielonej barwie. To jest ulubione ciasto mojej mamy i właśnie dzisiaj z okazji Dnia Matki to specjalnie dla niej ten wypiek przygotowałam. I jeśli zdecydujecie się je przygotować, to ciekawa jestem też, jaką dekorację wykorzystacie, bo ja proponuję nasionka granatu, a jak to przy okazji leśnego mchu bywa, można na nim też położyć jakieś inne owoce, na przykład leśne. Także zapraszam Was serdecznie na dorota.in, jest wersja do wydruku, a teraz krok po kroku Wam pokażę, jak ciasto leśny mech przygotować. Przygotowanie ciasta mech w lesie trzeba zacząć od rozbicia jajek. Jeśli nie macie pewności co do ich świeżości, to najpierw oczywiście osobno do jakiejś innej miseczki, pojedynczo. A jeśli wiecie, że na pewno są świeże, to śmiało od razu do miski. Ale ostrzegam, żeby potem nie było na mnie. I całe jajka, nie oddzielając białek od żółtek, trzeba teraz rozmiksować na krem. No nie będzie to krem z cukrem. Ja wykorzystuję cukier brzozowy, czyli ksylitol, bo całe to ciasto mam zamiar przygotować tak, żeby było możliwie jak najbardziej zdrowe, a przy tym oczywiście też smakowało. Teraz cały czas miksując, ja tylko przerwałam na chwilkę, żeby Wam to oczywiście powiedzieć, trzeba wlewać cienką bardzo stróżką olej. Może to być olej zwykły, rzepakowy, ważne, żeby to był olej bez posmaku goryczki, a najlepiej, żeby to był jakiś oczywiście smaczny olej. Ja mam bardzo dobry olej słonecznikowy, także polecam, będzie się dobrze komponował ze szpinakiem. Mąka najlepiej przesiana, razem oczywiście z proszkiem do pieczenia. Ja mam mąkę orkiszową o takim bardzo niskim typie, dzięki temu ona się nadaje do ciast wyrastających. W kilku partiach, w 4 stopniowo trzeba ją dodawać i już teraz na małych obrotach miksera rozmiksowywać tak, żeby się łączyły wszystkie składniki. Teraz na sam koniec trzeba dodać szpinak. Ja wykorzystałam szpinak świeży, sparzyłam go sobie wrzątkiem po umyciu, potem bardzo dokładnie odcisnęłam i później jeszcze zmieliłam w blenderze i jeszcze raz na durszlaku odcisnęłam go tak, żeby jak najwięcej wody z niego po prostu się pozbyć. A Wy, jeśli wykorzystujecie szpinak mrożony, to po prostu też po rozmrożeniu odciśnijcie go bardzo dobrze. Odczekajcie trochę, niech poleży na sitku i dopiero wtedy można dodawać do ciasta. I teraz trzeba już to wymieszać, a nie chce mi wyskoczyć, to za pomocą ręki wrzucę na szybko. Na najniższych obrotach miksera, ale takich naprawdę najniższych, a jeśli nie macie takich najniższych, to po prostu za pomocą łyżki, tak po prostu tylko, żeby się połączyły składniki. Teraz ciasto do foremki, foremka wyłożona papierem do pieczenia albo wysmarowana masłem i wysypana bułką tartą albo mąką. A w międzyczasie już można zacząć podgrzewać piekarnik do 180 stopni Celsjusza, góra-dół, albo 160 z termoobiegiem. Ciasto do piekarnika na około 50 minut i oczywiście w trakcie pieczenia nie wolno otwierać. A teraz czas na relaks. Ciasto można jeszcze delikatnie nasączyć jakimś likierem cytrynowym albo pomarańczowym. I teraz czas przełożyć krem. Ten mój krem jest troszeczkę rzadszy, ale spokojnie stężeje potem w lodówce. Możecie też zamiast kremu jogurtowego
Jeśli nie zależy Wam na tym, żeby ciasto miało troszeczkę mniej kalorii i trochę mniej tłuszczu, wykorzystać krem z bitej śmietany, który też powinien być usztywniony galaretką. A krem trzeba wyłożyć. Ja sobie już to ciasto z powrotem przełożyłam do foremki, bo będzie w ten sposób najłatwiej je potem schładzać w lodówce. W lodówce tego słowa potrzebowałam. Kiedy odcięłam 1/3 ciasta z góry, to rozkruszyłam sobie je i mam teraz takie okruchy, którymi trzeba po prostu posypać ten krem i do lodówki całość do tężenia. Także uwaga, zaczynamy. I ciasto, kiedy już jest stężałe po wyjęciu z lodówki, wystarczy jeszcze udekorować. Ja proponuję Wam taką piękną dekorację z nasionek granatu, ale możecie też wykorzystać inne owoce, które mają taki ładny, intensywny kolor, najlepiej czerwony, ale też świetnie będą się tutaj sprawdzać na przykład maliny, czy owoce leśne, jeżyny, jagody, albo borówka amerykańska, która też bardzo ładnie może kontrastować, albo ewentualnie jeszcze jakieś inne owoce, które lubicie, lub na przykład suszone morele, czy żurawina. Dajcie mi znać, na jakie się zdecydowaliście. Na dorota.in w komentarzach możecie też wkleić zdjęcia Waszych wypieków. A ja serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ciasto leśny mech, mech w lesie bardzo Wam przypadnie do gustu i zrobi furorę na Waszym stole wśród gości. Więcej przepisów znajdziecie na dorota.in i zapraszam Was też serdecznie do obejrzenia kolejnych moich filmów. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.